witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj ten odcinek oficjalnie zaczyna trzecią serię mojej tutaj przygody z tworzeniem filmów animowanych. Jest to już odcinek 49. Jeszcze jeden odcinek i będzie 5 dych. Dzisiaj tematem naszego filmu miała być animacja kukiełkowa. Animacja wycinankowa niekoniecznie, a właśnie kukiełkowa, jakaś lalkowa. Animacja, która pokazuje nam, żeby móc stworzyć nasz film animowany, nie potrzebujemy umiejętności rysunku. Właściwie możemy wziąć nawet klocki i ułożyć bohatera z tych klocków razem z tłem, a potem w odpowiedni sposób je fotografować. I bodajże nie fotografować za pomocą lupy elektronicznej oczywiście, ale za pomocą kamery lub smartfona też da się to wykonać. Jednak przy okazji tworzenia moich live'ów, które były takim wstępem do serii Justa Animuje 3, ponieważ ostatnio próbuję nagrywać te filmy nie tylko tak właśnie, że biorę kamerę i mówię do Was, ale także przede wszystkim zaczęłam odpowiadać na Wasze pytania w trakcie emisji mojego programu i rysować. 2 live'y wcześniejsze, które też należą do tej serii, aczkolwiek nie są to takie klasyczne odcinki, takie właśnie jak Justa Animuje bywały, to one pokazywały, jak tworzyć tło do nowej animacji oraz przypominały podstawowe funkcje programu Adobe Flash. W tym odcinku postanowiłam przetestować moje nowe karetki i przy okazji przetestować sposób troszeczkę wygodniejszego kolorowania i rysowania detali. Żeby móc tego dokonać i bardzo nie ciąć materiału, postanowiłam użyć lupy elektronicznej. No cóż, lupa elektroniczna bardziej sprzęt nadający się do czytania niż do rysunku, ale postanowiłam, że jednak może to nie będzie najgorszy pomysł. Wiecie, mamy rok 2020, rok nienormalny, rok, który moim zdaniem powinien pójść do lamusa i to jak najszybciej. W ogóle powinien być jak ten słynny błąd z programu, niby jak w filmie Matrix. To się powinno takie błędy maszyn wycinać od razu, żeby ludzie żyjący w symulacji nie kapli się, że coś jest nie tak. Ale niestety, rok 2020 jest faktem, przyszło nam robić nowe rzeczy, czasami nawet rzeczy, których nie robiliśmy wcześniej. Czy w tym zwariowanym roku koniec końców użyjemy sobie lupy do rysowania? Pewnie niektórzy ludzie, którzy zobaczą to wideo, będą się zastanawiać, po co mi ta cegła, ale może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. Ja użyłam tej nieszczęsnej lupy tylko po to, żeby było mi trochę wygodniej w trakcie rysowania tego odcinka, bo tak, rysowania tego odcinka to nie jest wcale błąd, co ja powiedziałam. I w tym odcinku przypomnę Wam, jak też można w ciekawy sposób rysować. Na początku rysujemy na przykład kolorową kredką mniej więcej kontury, szkic naszej postaci. Planujemy sobie, gdzie ona będzie znajdowała się na kartce. Jak już mamy narysowaną postać w takiej szkicowej, brudnoopisowej formie, to możemy wziąć na przykład fajny jest pisak do kaligrafii grubszy, bo on da taką różną linię, kiedy się będzie go w zależności od jakiego sposobu trzymać w rączce i narysować tym pisakiem tego bohatera. Kolejnym etapem, żeby było całkiem przyjemnie i dość fajnie, ja w sumie zawsze tak robiłam, chociaż ostatnio zauważyłam, że jest to dość fajna metoda także wśród bardziej profesjonalnych rysowników, że oczywiście oni zwykli nie używać najtańszych kredek i najtańszych pisaków, jak ja to robiłam w dzieciństwie. Każdy z nas tak robił. Ale dobra, czyli metoda jest taka, że bierzemy markery plastyczne, w tym przypadku kolorujemy postać. Jest to taka nasza pierwsza warstwa, a potem możemy wziąć kredki i poprawiać detale tymi kredkami. Oczywiście możemy też zamalować naszego bohatera też kredkami, lekko malując z kredką, a potem oczywiście kolejnymi. I dzięki temu, że mamy pierwsza warstwa, to był właśnie marker, to nie będzie takich prześwitów. Przez to rysunek będzie wyglądał bardziej starannie, niż gdybyśmy używali na przykład samych kredek.
Czemu jednak zaczynam trzecią serię już animuję od pokazania lupy elektronicznej? Ciągle mi to siedzi w głowie. A może dlatego, że chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście próbowali robić różne rzeczy, szukając sobie optymalnie najlepszej metody dla Was. Ja żartobliwie post na temat mojego rysunku z kotem i lupą pośmiałam się trochę z tego, że każdy ma takiego Photoshopa, na jakiego go stać. Mnie niestety stać na dość marną wersję tego Photoshopa, ale to nie oznacza, że nie będę robić tego, co kocham. Wydaje się to być całkiem normalne. Motywuje nas do dalszej pracy to, żeby uczyć się pomimo wszystko czegoś nowego, ale zdarzają się po prostu rzucane nam kłody pod nogi. Myślę, że w tym odcinku nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, jak narysować i pokolorować kota, ale przede wszystkim po to, żebyśmy sobie może śmiało odpowiedzieli na to pytanie, po co ja to robię, czy sprawia mi to przyjemność. Chociaż nie ukrywam, że moje ulubione hobby czasami po przeczytaniu kilku komentarzy miałam wrażenie, że może zrezygnować. Pamiętam, że jednego dnia, bodajże 2 lata temu, naprawdę miałam ochotę zrezygnować. Ale potem włączyłam tak naprawdę jedną z moich ulubionych animacji, fragment, i powiedziałam sobie, nie potrafię z tego zrezygnować. Kiedy wydaje się, że już znowu coś mi nie wyszło, znowu spotykam się z murem, takich niezbyt przychylnych opinii na temat tego, co robię, to staram sobie wyobrazić coś takiego. Jesteś biegaczem, dobiegacie do mety i tuż przed samą metą zaczynają was wygwizdywać, ale ty jesteś powolny i w ogóle po co bierzesz udział w tym wyścigu i tak nie zdobędziesz pierwszego miejsca. Oczywiście, kiedy oglądamy takie filmy sportowe o niepokonanych zawodnikach, to potem publiczność nagle staje z trybun, zaczyna klaskać i widzi tego zawodnika i zaczyna mu kibicować. Biegnij do tej mety. Może nie będziesz pierwszy, ale dobiegniesz do tej mety. Skoro tak długo, że już nakręciłam tych odcinków, już animuję, że one wcześniej miały formę tak naprawdę czegoś zupełnie innego, to może jest to dowód na to, że nadal warto to robić. I tą myślą, że pomimo, że nie są to filmy, które może im troszeczkę brakuje, nie ukrywam tego, to jednak pomimo, że mnie to satysfakcjonuje, to chciałabym być też tym biegaczem w pewnym sensie, który kiedyś na swój sposób też przebiegnie tę linię mety. Może nie na miejscu pierwszym, bo nie łudźmy się, chyba nie dorównam pewnej mojej opinii bardzo dobrej artystce, ale czy ja bym chciała mieć takie zdanie, jakie ona wygłasza? Chociaż, przepraszam Was, wiem, to jest pierwszy startowy odcinek, ale może warto sobie to powiedzieć. Czasami chciałabym być w jej skórze. Może Wy też czasami chcielibyście być w tej skórze, ale jeśli jesteśmy tymi biegaczami, który biegnie do mety i liczy na zwycięstwo, to przecież nie po to przez całe życie coś robimy, coś nas cieszy, coś nam daje nadzieję, coś, że wstajemy następnego dnia i mówimy, za różowo to nie jest. Ale przecież nadal to robimy. A co do zawodnika tuż przed metą, wyobraźmy sobie sytuację, że on nie wie, że jest tuż przed metą. Tylko może publiczność, która go obserwuje, widzi, czy zrezygnuje, czy nie. Czy mamy dawać radość ludziom, którzy będą się cieszyć, że zrezygnowaliśmy? Chyba nie. Co jeszcze może nas motywować do pracy? Oczywiście to, że uczymy się nadal nowych rzeczy. To, że cieszy nas to, że razem coś możemy robić. Jeśli podoba Wam się to, co robię, a chciałabym to robić jeszcze częściej, móc pokazywać Wam nowe rzeczy, między innymi ten obiecany vlog. Myślę, że to będzie 50. odcinek już animuję, będzie super, jak Wam pokażę tajniki
Jak Wam pokażę metodę, którą Wy możecie tworzyć swoje filmy animowane wszyscy. Możecie je tak naprawdę zacząć od tego i zatem pozostaje mi kibicować temu biegaczowi, malarzowi, pisarzowi, który niestety czasami do przeczytania czegoś potrzebuje tego. Mam nadzieję, że ta lupa elektroniczna nie będzie powodem do rzucania obelg w moją stronę, ale może czas się na to uodpornić. Jak to mówią, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, a rok 2020 jest dziwny, więc nawet do tego doszło, że sięgnęłam po lupę elektroniczną oficjalnie, bo nieoficjalnie nie widzieliście, że ją posiadam. Więc to jest tyle z mojej strony. W tym odcinku już to animuję. Widzimy się w kolejnym odcinku, a po narysowaniu naszego kota możemy brać się do kolejnej roboty. Jeśli chcecie, abym tworzyła więcej filmów, to również taka jeszcze zajawka. Zerknijcie na mój profil Patronite. Tam znajdzie się informacja, co zyskacie, jeśli będziecie wspierać moją twórczość. Istnieje wersja, że mogę narysować dla Was rysunek, nagrać audiobooka o moich bohaterach, a nawet możecie wspierać te filmy, już to animuję i na końcu tego filmu będę wymieniać Wasze imiona, nazwiska lub jakieś pseudonimy, a jeśli wybierzecie też droższą opcję, to mogę zareklamować Wasze działalności artystyczne. Gorąco Was do tego zachęcam, bo żeby móc nadal tworzyć dużo odcinków, już to animuję, bo druga seria była ze stypendium, to Wy możecie mi pomóc i pokażcie, że lupa nie jest kłopotem. To Was nie przeszkadza, prawda? Skoro tak, to zachęcam Was do kibicowania mi dalej. Pa!